Michał, Mokasyn 86, nigdy nie informuje mnie przed wysłaniem paczki, co jest zawartością paczki. To jest kolejna paczka od Michała do mnie. Nigdy w wszystkich paczkach było już ich naprawdę wiele i rzeczy, które były zawartością tych paczek, miałem możliwość prezentować Wam na kanale. W tej paczce nie wiem, co jest. Michał przysłał mi, zawsze to jest niespodzianka dla Was, jak również i dla mnie. I więc przy Was otworzę. Nie wiem, co się kryje w tej paczce. Otwieram. Specjalna żyletka do otwierania paczek. Zobaczmy. Wszystkie paczki, które dotąd dostałem od kolegi, były niespodzianką. I tak jest też i teraz. Przecinamy. Zobaczmy. Były w nich cenne rzeczy, były w nich naprawdę wartościowe rzeczy, artefakty, rzeczy współczesne. Dzięki Michałowi nauczyłem się golić kamisori, on mnie do tego zachęcił i ja również Was zachęcam do tego typu usuwania zarostu. Początkowo byłem trochę wystraszony, goląc się kamisori od Michała, ale później okazało się, że to jest kamisori, to jest dla mnie osobiście najlepsze narzędzie jakiekolwiek trzymałem w rękach, jakiekolwiek goliło mój zarost. To jest moje zdanie prywatne. Tymczasem jest taka zawartość paczki. Wyciągamy, zobaczmy, może najpierw z dołu. Spójrzmy. Rodrigo de Jerez, Los Japones de Josera. Słynne mydła. Rodrigo de Jerez, Jabón de afeitar artesano. Grafika. Zapach. Spójrzmy, zobaczmy. Jest nieźle. I wiadomo, jak to w przypadku mydeł od tego producenta. Baza Wetonia. Taka baza. Więc to będzie na kanale. Michał, dziękuję bardzo. Kolejna rzecz. Sięgamy. Spójrzmy, co tu jest. Mamy, kochani, Michał mówił, że to są rzeczy z różnych, tylko tyle wiem, z różnych zakątków świata. Latocha Barba Cerrada. Krem do golenia. Latocha, Latoja, hiszpański. Jak to pachnie? Ciekawie. Trzeba będzie bardziej się zapoznać, co to za produkt. Taki krem do golenia. Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze takiego kremu, właśnie hiszpańskiego. Lecimy dalej, co mamy w paczce. Każda paczka to była niespodzianka i teraz też tak jest. Z tym większą ciekawością spoglądam na to, już się uśmiecham. Co się może kryć w takiej bąbelkowej folii? Coś, co pochodzi z Japonii. Zapewne jest tutaj kamisori, ale trzeba się upewnić. Właśnie kamisori zabytkowe, te starsze są pakowane w takie pudełka. Współcześnie też. Prosto, elegancko. Zapewne oryginalny papier. Proszę. Unboxing przy Was. Papierek już leciwy, jak widzicie. Na bok, delikatnie. I mamy tutaj taką kamisorię, patrzcie. Jaka piękna. Dosyć spora sztuka. W ładnym stanie. Piękna kamisoria, popatrzcie. To jest, zdaje się, już taki większy rozmiar kamisorii. Bardzo ładna. Widać wyraźnie oddzieloną płytkę ze stali węglowej od reszty, od grzbietu. Nie wiem, co to za producent. Może w konsultacji z Michałem dowiem się coś więcej. W pięknym stanie, zachowana w pięknym stanie kamisorii. Bardzo ładna. A może coś pudełko więcej nam podpowie.
Wkładamy delikatnie na bok. Michał zaraził mnie. Michał wysłał mi kiedyś kamisori jakiś czas temu. To pierwsza kamisoria. Nigdy w życiu nie miałem do czynienia z takim narzędziem do golenia. Szczerze mówiąc, to goliłem się pierwszy raz trochę pod strachem, ale okazało się, że golenie odbyło się bardzo fajnie i kamisori zapadło mi niezwykle w pamięci. Filharmonica José Montserrat, Espania, Doble Temple. Otwieramy. Otwieramy. Muszę się zachowywać ostrożnie, żeby tu nic nie uszkodzić. To są historyczne rzeczy. Made in Spain. Calowa brzytwa. Duża. Miałem kiedyś podobną. Zobaczcie, jaki stan jest tej brzytwy. Szlif Hull Hollow. Głębokie drążenie. Czoło lekko zaokrąglone. Made in Spain. Z tyłu mamy tutaj na szyjce, widzicie? Złocenie zachowane w doskonałym stanie. Widać upływ czasu na niej, ale to są drobne detale. Mamy grzebień na grzbiecie szyjki. Przepraszam, nie grzebień, tylko pilnik i tutaj też. I bardzo ładne, takie perłowe, trochę plastikowe okładki, trochę przypominające masę perłową, albo może tak bardziej kość. Ale to jest plastik, tworzywo sztuczne, bardzo ładna brzytwa. To są, proszę Państwa, te brzytwy to są unikaty już teraz na świecie. Są bardzo trudne do zdobycia, ale cieszące się ogromną sławą brzytwy. Mamy tutaj z tyłu napisy, z przodu napisy. Utilice tierras po hiszpańsku. Nie chcę czytać, żeby nie przeinaczać tego pięknego języka. Więc będzie golenie z taką brzytwą. Sięgamy dalej do pudełka. Zaskoczenie. Proszę, co tam jeszcze jest? Wyciągamy dalej. Zabezpieczone folią bąbelkową. Kolejna rzecz. Też Michał wysyłał mi na kanał również leciutkie, to jest bardzo lekkie. Wysyłał mi na kanał. No, widać jeszcze są kanji. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale są bardzo niewyraźne. Leciutkie pudełko drewniane. Bardzo lekkie. Zobaczcie, jak to jest wykonane ręcznie, żeby można było odsunąć, zasunąć. To się wszystko ciasno trzyma. A pudełko ma zapewne kilkadziesiąt lat. Otwieramy? Otwieramy. Przytrzymam palcem. Tu jest papierek, żeby to mi nie wypadło. Tak wykonane wieczko. Środek. Bardzo lekkie drewno. Zapomniałem nazwy tego drewna japońskiego. Otwieramy. I tutaj mamy, proszę Państwa, bardzo zabytkową kamisori o małym rozmiarze. Patrzcie, jakie tutaj jest owinięcie. Malutka kamisori. Możliwe, że używana przez kobiety, bo w Japonii powszechnie kobiety używały również kamisori do korekty na przykład brwi. To jest zabytek, to jest bardzo stara kamisori, kochani. Zobaczcie, jaka drobniutka, cieniutka. Ale to jest, skoro taka kamisori, to tutaj podejrzewam, że tu jest stal dramatycznie twarda, bo też miałem do czynienia z takimi. Kamisori od Michała i ten stal w tych kamisori była bardzo mocno twarda. Widzimy z tyłu od strony omotę, jak niewielka jest. Czekajcie, może to będzie widać bardziej tak. Nie chcę dotykać palcami, bo to jest stal węglowa. Wklęsłość jest bardzo, o tak, może będzie bardziej widać, bardzo minimalna. Ale zużycie krawędzi tnącej jest również znikome. Z jednej i z drugiej strony. Piękna kamisori. Odkładamy na bok. Więc takie rzeczy będę mógł Wam zaprezentować wkrótce na kanale. Sięgamy dalej. Sprzęty golące z Europy i z Azji.
Kolejna rzecz. Michał, ja jeszcze nie zaprezentowałem tamtych kamisorii, które mi wysłałeś. Trochę to potrwa, zanim do Ciebie wrócą. Wobec tych kolejnych, patrzcie, tu kolejny artefakt. Takie pudełko. Czy coś na nim jest? Widać, że jest na wierzchu jest płótno. Jak to się otwiera? Tak. Popatrzcie. Pierwsi zobaczycie, a ja zobaczę drugi. Brzytwa. Napis w języku rosyjskim. Złote zgłoski. Zapisane w języku rosyjskim, a brzytwa, już wyciągam, żeby nie przedłużać, bo Wasz czas też jest cenny. Москва 53. Вот что это. Смотрите. Смотрите, мальчики, co tu mamy. Pewnie rzut oka. Tutaj jest taki grawer, który przedstawia jakieś budynki. Trudno powiedzieć, gdzie to się znajduje, ale takie szafirowe, kobaltowe okładki. One nie są czarne. I brzytwa, szlif 1/4. Bardzo ładny stan. Друзья, дорогие друзья, это Москва 53. 53. Zakład STIS bodajże. Z tego co tutaj widzę na szyjce, tu napisane. I widzimy tutaj tak. Bardzo dobrze zachowana krawędź tnąca z jednej, z drugiej strony, równiutko, równy grzbiet i bardzo ładny widok. Tutaj jest grawer, przedstawia chyba dźwig portowy, jakiś historyczny budynek. Nie wiem, co to jest. Taka brzytwa. Jaki rozmiar? Między 5/8 a 6/8 cala. Русская бритва. Так точно. Теперь, что мы увидим? Что мы увидим? Ну, мы увидели много, теперь мы увидим jeszcze. Co tu mamy? Znając Michała, to tutaj będą jakieś kamisorii. To moje podejrzenie graniczy z pewnością. Patrzcie, jakie fajne pudełko. Świetny stan. Takich wiele razy mogę Wam pokazać w takich pudełkach zapakowane kamisorii. Okleina. Ładnie to wygląda wszystko. Otwieramy. Нам надо отключить i посмотреть. To są przekładki, żeby to się nie tłukło. Dobrze, że otworzyłem to na końcu, bo teraz będzie coś, kochani, takiego, że mi szczęka już opadła. Dlatego, że tak lubię kamisorii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sztuk. O matko. Nie ma żartów. Coś takiego. Michał, szczęka opadła mi na podłogę od tego widoku. Po kolei. Nie będę tak trzymał w rękach poszczególnych kamisorii. Sięgam po pierwszą. Tak, żeby Wam pokazać. Jeszcze raz. To zabieramy. O, trademark Osaka Dairi. Dairi! Jeżeli to są brzytwy kamisorii Dairi, miałem kiedyś jedną możliwość golić się jedną taką kamisorii. Sprzedałem koledze. Jeżeli to są Dairi, to będzie grubo. Patrzcie. Być może to jest tylko pudełko z tymi, które przechowuje te kamisorii. Kanji. Tak wyglądające. Naostrzone. Pierwsza. Druga kamisorii. Tutaj już są inne kanji, więc domyślam się, że opakowanie jest pudełeczko jest
to jest po jakimś zestawie fryzjerskim. I patrzcie na to. Tu jest jeszcze cena, tak? Albo informacja. Oryginalnie owinięte sznureczkiem. Historyczna wartość takich kamisorii jest nie byle jaka, kochani. Druga. Być może, że ona była w zestawie w jakimś zakładzie fryzjerskim. Trzecia. Kamisorii wyglądająca tak. Również sznureczek. Ten sznurek jest cieńszy i zobaczcie, jak ona jest asymetryczna, rączka pod rękę. Możliwe, że dla fryzjera. Też mamy jakieś informacje, nie będę strzelał jakie. To jest trzecia kamisorii, czwarta, która wygląda tak. Widać, że były eksploatowane, były używane. Kanji, które są na grzbiecie, są podobne w tych poprzednich kamisorii. Drobny sznureczek i tutaj to jest tak zakończone, coś w rodzaju lakieru, że to jest trudno. Kiedyś ściągałem taki sznurek i ten lakier bądź olej, nie wiem co to jest, trudno mi to było usunąć, żeby owinąć, żeby zrobić owinięcie rattamem. O takie brzytwy owijałem rattamem. Kolejna. Tutaj kanji już są też także inne. Piękne sztuki. Omote. Ura. I ta też jest to możliwe. Słuchajcie, bo te rączki, ten taki długi ogon można sobie dogiąć, więc podejrzewam, że do krzywizny, podejrzewam, że fryzjer sobie dopasował tą krzywiznę, widzicie, patrzcie, do tego, żeby goląc, hipotetycznie, jeżeli to było w zakładzie fryzjerskim, żeby goląc klienta nie szurać palcami po twarzy. To było takie zagięcie, że ta ręka golącego była oddalona od twarzy golonego. Dlatego jest taka krzywizna, widzicie? Ergonomia. Japońska ergonomia, kochani. Ostatnia kamisori z pudełeczka sygnowanego Dairi. Nie wiem, czy to nie jest to Tamahagane. Może się mylę, może Michał mi coś podpowie. Wszystkie te kamisorii są tak samo owinięte. Tak samo są zrobione, więc podejrzewam na 50%, że to jest, no tutaj też jest coś w rodzaju lakieru, że to jest z zakładu, pochodzące z zakładu fryzjerskiego kamisorii. Taki optymistyczny akcent na koniec, patrzcie. Trademark Osaka Dairi. Takie coś. Będę miał możliwość chociaż niektóre Wam zaprezentować na kanale dzięki uprzejmości Michała. A kto wie, czy jeszcze niedługo nie pojawią się kolejne rzeczy na kanale. Tymczasem zachęcam Was do oglądania. Przyjaciele, bądźcie zdrowi. Ciekawe rzeczy na kanale się będą działy. Ja postaram się jakoś to tak zorganizować, żeby nie trzymać Wam długo sprzętów i tych rzeczy, które mi użyczacie. Przyczyniacie się wszyscy znacznie do tego, do rozwoju mojego kanału. Czuję, że to ma sens. Tymczasem do zobaczenia, przyjaciele.